Dzień dobry, cześć i czołem. Witaj w kolejnym odcinku mojej wielkiej misji 100 dni dookoła świata. Znowu nadaję z Jamajki. Tym razem odwiedzimy plantację najdroższej kawy na świecie na zboczach Niebieskiej Góry. Więc serdecznie zapraszam, zrób sobie kawusie, popcorn czy co tam chcesz i co? Kręcimy kolejną przygodę. So Jamaica is the only country in the world that consistently produces excellent to outstanding coffees. I bang, witam Cię w kolejnym moim dniu wielkiej wyprawy 100 dni dookoła świata. Jesteśmy dalej na Jamajce, w sumie to jeszcze się tutaj za bardzo nie rozgościłem. A ja się chciałem zapytać, no co Ty w ogóle tu robisz? Co to ma znaczyć? 2 odcinki? Ostatnie? Nieoglądane? Do nadrobienia. A tak na serio to lecimy. Słuchajcie, widzowie zagłosowali, moi followersi z Instagrama. Kurwa, muchę połknąłem. Dobra, przeszła. Odwiedzenie plantacji najdroższej kawy świata. Tak, tak. Wykluczam tą kawę z Indonezji, co tam ten luwak je i kupę robi. Mówię o takiej naturalnej kawie, która jest hodowana, przygotowywana według normalnych, że tak powiem, zasad. Bez żadnego jakiegoś tam wydalania tyłkiem, czy nie wiadomo jakiego skakania. Ta kawa jest właśnie tu uprawiana. Jamajka z tego słynie. Kawa z Niebieskich Gór, czyli Blue Mountain Coffee. Żar się taki leje z nieba, ale ja jestem zadowolony, bo jest sucho. Nie ma tej wilgotności, więc głowa pracuje, jest energia, jest power. I tu trochę się przykręciłem. Tu jest jakiegoś świętego ducha kościół. Holy Ghost Church of God. No, a tu jest, znalazłem jakiś skrócik, bo musimy dojść do głównej drogi. Może przejdę, no. Zaraz tutaj się okaże, żeby tu jakiś pies nie wyskoczył. Spokojnie. Jakiś piesem na mnie szczeka, zapytałem się pana, czy przejdę, ale chyba poszedł po jakieś klucze, bo nie wiem, czy to nie jest tam. As I saw on the map, it's like a shortcut here, right? Huh? There is a shortcut to the main road? Yes, this is Mountain Avenue. Okay. No, I'm going to Papin. Oh, yeah. To the left. Okay. This is not like a prison, right? Right, that's the road right here. Okay, thank you, sir. Thank you. Bye. I skrócikiem tu przeszedłem, gościu mi otworzył. No, trzeba pytać cały czas. Pies jakiś tam mnie próbował zaatakować. Podobny do Mezy, psa córki mojej. Co mi tu lata na głowę? Aha, ja tu przejdę chyba. Muszę przejść przez taką kratę. Aha. No dobra. Nie wiem, to chyba otwarte jest. No, otwarte. Jesteśmy na głównej drodze. Trzeba pokazywać 3 paluchy i wtedy będę jechał do Papin. Cały czas się człowiek uczy tych lokalnych różnych sztuczek i trzeba 3 paluchy pokazywać. Jedzie Papę? Jedzie. Hello, to Papę? Papin? Half a tree, oh sorry. Okay, I'll go with you and then catch up another one, right? Can I squeeze past, please? Thank you. No i tak było ciasno w tym samochodzie, tyle ludzi, jeszcze kobieta była taka nachalna, siedziała prawie mi na kolanach, chyba chciała białego dotknąć, że nie miałem jak nawet filmować, on gdzieś tam pojechał, powiedział mi, że mam tam właśnie w prawo jechać. Nic, spróbujemy tu na przypale, tą stronę. Tam gdzieś chcę się udać, potrzebowałbym 3 lub 4 takich dzielonych taksówek i do końca też nie wiem, no ile by to czasu zajęło, więc zdecydowałem się wziąć po prostu Ubera, ale trzeba z gościem najpierw to przedyskutować, bo jest to droga pod górę i z serpentynami może dopiero on się nie zgodzić, więc najpierw trzeba po prostu ustalić z gościem, pomimo że Uber tu w tym kraju nie działa oficjalnie, ale no jak widać działa. Sprawdzimy. Trzeba cisnąć, bo kurde ja mam film do zrobienia. Nareszcie.
Kiedy sprawdzałem na mapie, jak tu dojechać, zauważyłem, że droga jest niesamowicie kręta i teraz się o tym trochę przekonuję, bo popatrzyłem trochę w telefon, dlatego tak mi głowa ucieka cały czas patrząc na drogę. Zrobiło mi się momentalnie niedobrze, wzbijamy się, zyskujemy kolejne metry, jest momentami gdzieś są jakieś obrywy, obsuwy i ciężko w ogóle przejechać przez takie kolejne. Ale ogólnie droga w miarę jest asfaltowa, cały czas jedziemy w górę, jedziemy na te zbocza, gdzie rośnie ta bardzo słynna kawa z niebieskich gór. Wyprawa tutaj 25 km, takimi krętymi drogami, że wyszedłem. Rzeczywiście nie mam choroby lokomocyjnej, ale jednak chyba mam. Trochę się w głowie kręci. Zaraz sprawdzę, na jakiej wysokości jesteśmy, ale na pewno grubo ponad 1000 metrów. Blue Mountain Coffee, Creighton Estate, Irish Town, St. Andrew, Jamaica. Serdecznie witamy w Creighton House. Zbudowany w 1805 roku. Aż mi się kręci o tej głowie, nie mogę dobrze tłumaczyć. 2600 feet nad Kingston, no to dobrze mówię, 900 metrów. Brytyjska kolonia tutaj urzędowała, czyli 300 lat. Piękne wejście, nie? As presented by the International Coffee Organization based in London. So presented here are 72 of the more popular beans that are traded globally. So these are produced from two major species, the Rubissia Coffea arabica and the Robusta. So both the Arabica and the Robustas are indigenous to Africa. Like all other coffees, the Arabica coffee is coffee from Ethiopia. The Robusta is a coffee from the Congo. There's a coffee called Liberica from Liberia. And there's also Kakapata, which is coffee from Angola. The process of moving from the plant in the wild, domesticating the plant, creating a drink from it, took place between the 5th and 9th century AD in the kingdom of Kaffa. And that is where the name coffee originated, plant of Kaffa or drink of Kaffa coffee. Because the Arabica plant is self-pollinating. So they discovered this in Africa. So it has the potency of both male and female. So they call the coffee beans seeds of life. So only women prepare coffee in Africa. And then the Blue Mountain speciality is grown only in this blue region here. Okay. So simply just moving the coffee plant changes the whole chemistry. Right. So the Blue Mountains of Jamaica at its highest point is 2,256 meters or 7,402 feet. In places like Ethiopia, coffee is grown much higher, but probably won't taste as good. Yeah. But the Blue Mountains is an island in the island of Jamaica. Right. Wow. Okay? So originally this was the island of Jamaica. It's between 65 and 140 million years older than the rest of the island around it. Really? Yes. So this is as old as the Andes mountain range. So when the Andes was created in South America, so did the Blue Mountain range. Was great. So it is millions of years after that the rest of Jamaica emerged from beneath the ocean, drained, From the ocean, yeah. but the Blue Mountains was here already. And this is the scale that is generally used. It's called a British Standard Scale. So the size of the bean does not necessarily correlate with quality. So a bigger size doesn't mean a higher quality bean. It is just a measurement use. And these scales are accredited solely through the International Coffee Organization based in London. So even though Britain ditched coffee, they still keep the regulation aspect, the ICO. Yeah. There are 10 elements across which we'll analyze. So I'm a cup taster, not a master taster. All right. Yeah, so it means that my palate accuracy is above plus or minus 2.5. So there are 10 elements: the fragrance and aroma, flavor, aftertaste, the acidity, body, uniformity, or balance, or clean, or sweet, and an overall assessment. Those 10. Each element will be given a score between 6 and 10. If the coffee accumulates scores between 60 and 67.5, it's classified as specialty good. 70 to 77.5 will be specialty very good. 80 to 87.5 is specialty excellent. 90 to 97.5, that is specialty outstanding. Oh, wow. Now the lowest quality Jamaican specialty would be an 83. Wow. Jamaica's highest quality can peak anywhere from 95 to 97.
So Jamaica is the only country in the world that consistently produces excellent to outstanding coffees. That's really our signature. Okay, but only from the Blue Mountain region or all of it? All over Jamaica. All of it. All over Jamaica. So if the coffee scores below 60, it cannot be given a specialty title. Thank you so much. So if you see a coffee from Colombia that says Medellin Excelso, but from that same region, you'll see 100% Colombian coffee. The 100% Colombian coffee would be the coffee that scores below 60. When you're tasting, when you're cup tasting, it's not really that you don't drink the coffee because your tongue is pre-programmed. So your tongue cannot accurately taste coffee. So you basically take it to the palate. And that's a slurp to the back of your throat. Yeah, And you spit immediately. yeah, So we're not drinking the coffee. right. And then you do the evaluation with your palate, not your tongue. Your tongue can only taste bitter, sweet, sour, salt. And the minute you see coffee, it already told you that it is bitter. So your tongue becomes numb to taste. So you definitely need 3 sips. So the first sip of coffee is introduction. What's that drink? Mhm. So on your second sip, the second sip, Second that is when now you get an open mouth. mouth. So you taste the coffee on your tongue. You finally taste Which it that and you way take then? an upper taste. So your mouth is full and it's just not as bitter at the first sip. Then you go to the third. We should have waited. And at the third sip is where your jaw and your sinus relax. Right. And you can breathe and you can taste. And this is how now you can evaluate the sugars in the coffee, the flavors, and you can taste that the coffee. So Jamaican coffee is highly, highly potent in glucose and sucrose. Wow. So this is naturally one of the sweetest coffee on earth. Naturally. You don't need to add anything to it. So sweet. Yeah. All right? Mhm. And you notice that after drinking, you get no bitterness. Right. Because the Jamaican coffees have a pH of 6.5. Yeah. Average coffees are 5 and below. So this is one of the number one reasons why it is highly charted in the Japanese market, because they have a very heavy alkali diet. Right. Pan się tyle nagadał, że nie wiem w ogóle co wam przetłumaczyć, bo nie wolno całości nagrywać, ale coś wam wytłumaczę. Na pewno się podzielę tym, jak ta kawa smakuje, bo pan mówi, że to jest najsłodsza kawa ze wszystkich. Panują tu po prostu takie odpowiednie warunki na tej części tylko góry, co była zaznaczona na niebiesko, bo nie na całej Jamajce, że produkuje właśnie blisko 97% jakościową kawę rok w rok. I co jest dziwne, no, nice. Trzeba 3 razy. Za trzecim razem nie czuję się już tej goryczki, jak w innych kawach. Co pan tu jeszcze ciekawego mówił, że jak ktoś pije robustę z mlekiem, to jest po prostu bardzo niebezpieczne i jest to trucizna. W tych krajach afrykańskich, takich jak byłem w Etiopii, czy w Kenii, czy w Ugandzie, tam jest dużo robusty, w Wietnamie też, chociaż w Wietnamie piją z mlekiem, z jajkiem, ale nie wiem czy robustę. W każdym bądź razie człowieka system pokarmowy, przewód pokarmowy nie jest w stanie przetrawić. I to jest właśnie ten problem. Ale nie sądziłem, że taki wpływ mieli Brytyjczycy, znowu Brytyjczycy, na produkcję kawy. Historia jakby walki o kawę sięga XVIII wieku, około 1750 roku, kiedy to Brytyjczycy, Holendrzy, Otomani, jak to jest po polsku? Zapomniałem, Turcy, innymi słowy, odkryli właściwości kawy. I Brytyjczycy stwierdzili, że kawa daje do myślenia. Napychali ludzi alkoholem, bo alkohol otępia i powoduje, że człowiek nie za dużo myśli. Teraz tego nie wymyśliłem, ten pan opowiadał, jak właśnie jak było to po prostu skoncentrowane na kontroli ludzi cały czas. Brytyjczycy uważali, że jak ktoś pije herbatę, to jest podległy, to jest taki ułożony, to dlatego cały czas ją wystawiali na piedestał, a kawy nie. Kawę uważali, że to jest właśnie dla inteligencji i za dużo ludzi inteligentnych nie może, bo kto będzie pracował. I do tej pory Londyn kontroluje, słuchajcie, wszelkie regulacje związane z kawą. Tak samo jak i z herbatą. Zresztą herbatę to nawet było coś takiego, że do tych kolonii oni przymuszali, że ludzie musieli to importować.
kupować z odpowiednim podatkiem i pić i cały czas im powtarzano, że jak piją herbatę, to są kimś lepszym, a jak piją kawę, nie wolno. Zresztą była jeszcze za otomanów takie prawo, że jak ktoś przemycił jedno ziarenko kawy, to ucinali mu głowę. Tak była ważna kawa i tak postrzegali to. Zresztą pan opowiadał, że właśnie jak Turcy prowadzili wojny, to słuchajcie, podobna historia jak z tym malarzem z Austrii, tylko malarz z Austrii różnymi środkami żołnierzy, że tak powiem, częstował. Jak to zgłębia historię II wojny światowej, to wie, o czym mówię. Ja tak cedzę trochę słowa przez, jak zwykle, żeby algorytm mnie nie wyłapał, ale no takie środki dawali niemieckim żołnierzom, żeby oni szli po prostu na wojnę napompowani, naładowani i kilka dni mogli wytrzymać na pełnej bombie. I tak samo Otomani, jak oni to robili, jak podbijali Afrykę też i różne regiony na świecie, to dawali im kawę, nawet zwierzętom, żeby mieli jakby ten kick tej kofeiny, niacyny, tauryny, bo tam dużo jest B12, dużo witamin, wszystko to wpływa na organizm i dostaje się kopa. I no nie sądziłem, że wielbłądy i konie były pojone kawą. Właśnie tak Turcy to robili i oni się nie przemieszczali w dzień, tak jak inne wojska, tylko w nocy. Tuż przed zachodem słońca pili kawę i ruszali. Nie otępiało ich tak i tak wojny wygrywali, bo nagle inne wojska przemieszczały się tylko w dzień, a w nocy spali. I dlatego tak ich królestwo się rosło. Człowiek tyle żyje i tak mało wie. Smacznej kawusi. Co jeszcze ważnego tu pan mówił, to właśnie jak różne kraje próbują kontrolować rynek kawy. Tutejsze tereny, zgadnijcie, kto wykupił. Japończycy, bo uważają tą kawę za najlepszą na świecie pod wieloma względami, walorami, nie tylko smakowymi, ale też odżywczymi i zainwestowali tu kupę pieniędzy właśnie w te tereny. W 1950 roku są głównie Arabika i Robusta, tylko Robusta jest bardziej taka mocna, ona zawsze produkuje, jest zawsze kwaśna, zawsze ostra i taka no, uznawana za gorszą, aczkolwiek ja trochę lubię Robustę, bo ma 3 razy więcej kofeiny i jak walnąłem w Wietnamie 4 kawy, to chodziłem 3 dni. No ale też był efekt tego trzęsących się rąk. Pan mi tu wytłumaczył, że po tej kawie nie ma nic takiego. Nie ma właśnie nie pamiętam którego składnika, który tak powoduje, chyba niacyny. Jest tyle, ale że nigdy nie ma tego efektu takiego ubocznego. No chyba mnie kopnęła ta kawa. No, niestety nie mogłem wszystkiego nagrywać, coś wam tam przemycę, ale nie sądziłem, że aż tak skomplikowana jest kontrola kawy na świecie. Doleję sam. Widzicie, to jest założyciel, nawet pan Tadeo Ueshima, założyciel Ueshima Coffee Limited, więc taki wpływ tutaj mają właśnie Japończycy na tą po prostu najdroższą kawę na świecie. Oni wiedzą, co dobre. Wiedzą. Dobra, teraz nie wiem, którędy mam zejść, ale chyba tędy. Ten dom ma blisko 300 lat, zbudowany w 1765 roku i dalej nieźle się trzyma. Zawiesiłem się na zdjęciach, bo fantastyczne tu są widoki. Niesamowity taki klimat, takiej zieleni w różnych odmianach. Nie wiem ile tych kolorów jest, ale chyba paleta normalnie idąca w grube 1000, jeśli chodzi o kolory, albo w miliony.
Dziadostwo tu mnie wycina i to dosyć mocno, jeśli chodzi o robactwo. Całe mam nogi zgryzione, ale to już się przyzwyczaiłem na tej Jamańce. Skubańcy tylko nogi gryzą od kolan w dół, bo tam mam chyba najbardziej żyły takie wyoszczone. Nie wolno polować. Żadnych tutaj pojemników chemicznych. Każdy musi być szczelnie ubrany. Żadnych śmieci, niczego. Palenia, papierosów oczywiście. Kwasowość tej ziemi wynosi tutaj skala pH 6,5, czyli ani zasadowe, ani kwaśne, tylko wręcz idealne warunki do plantacji kawy. Cisza, spokój tu, przepiękne widoki. Zwróćcie uwagę, jak tu w momencie się zmieniają warunki atmosferyczne. Tam już grzmi, teraz jest pora deszczowa i co chwilę pada raz po raz. No, mi się tu akurat upiekło, bo odkąd tu dojechałem, to jeszcze nie kropiło. Doszliśmy na samą górę tutaj tej plantacji. Zobaczcie, jakie czarne chmury się zbierają. A tu mamy stolicę Kingston. To jest lotnisko, ta plama jakby na środku morza. A tu pan zbiera. Proszę zobaczyć. Krzaczek po krzaczku, wszystko ręcznie, bez żadnej maszynerii. Trzymają się tu bardzo ściśle tych reguł i zbioru, i plantacji, uprawy, po prostu wszystkiego, żeby cały czas zachować tą jakość najlepszej kawy na świecie. I to byłoby na tyle z plantacji kawy. Bardzo dziękuję mojemu przewodnikowi. Thank you, sir. Blessings, man. Continue, man. Yeah. God bless you. Yeah, man. Guidance and protection. That was it. Thank you. See you soon. Blessings. Bye. Thank you.